Mam na sobie strój śląski, a dokładniej strój bytomski. Strój ludowy dawniej nosili wyłącznie chłopi oraz właściciele gospodarstw rolnych. Młode niezamężne dziewczęta chodziły z odkrytą głową, a włosy splatały w jeden warkocz, który związywany był gładką wstążką w kolorze wiśniowym, niebieskim albo zielonym. W dni świąteczne nakładały galandę. Galanda zasłaniała włosy u nasady, a dekoracje nakrycia głowy opadały na czoło. Z tyłu do galandy przywiązywało się wstążkę, którą wiązano w kokardę, a końce wstążki opadały na plecy i ramiona. Koszule bytomskie, nazywane kabotkami, szyło się z bawełnianego płótna. Przy szyi oraz na rękawach kabotka jest wykończona drobną kryską z delikatnej koronki. Spódnica w stroju bytomskim jest bardzo szeroka, sięgająca nawet 5 metrów. Przód spódnicy jest gładki, a tyły i boki drapowane w drobne zakładki. Dolną część spódnicy podszywano sztywnym materiałem i szczoteczką. Spódnicę i kieckę przykrywa się zapaską o podobnej długości i szerokości. Górna krawędź zapaski jest układana w zakładki i wszywana w pasek. Zapaski szyły się z różnorakich materiałów, między innymi z wzorzystego adamaszku, malowanego jedwabiu, pasiastego płótna i tkanin fabrycznych. Zapaski mogły być zdobione haftem kwiatowym, białym haftem ręcznym albo haftem fabrycznym. Młode niezamężne panny nosiły gorset w kolorze czerwonym, a kobiety starsze nosiły gorset w kolorze granatowym albo czarnym. Dopełnieniem bytomskiego stroju świątecznego były trzewiki z czarnej skóry, do których zakładano pończochy. Biżuteria z prawdziwych korali podkreślała status gospodyni, ale pełniła także funkcję obrzędową i magiczną. Na Górnym Śląsku wierzono, że korale potrafią ochronić ich właściciela przed chorobami i urokami. Dzień dobry, witam Państwa. Dzisiaj omówię strój ludowy, który nosili na Górnym Śląsku. Przypominał on bardzo strój militarny z czasów Fryderyka II, zwanym Wielkim. Jako nakrycie głowy noszono tak zwaną kanię. Kania był to kapelusz z okrągłą główką oraz szerokim rondem wykonanym z filcu. Następnym nakryciem głowy była tchórzówka, zawdzięczająca swoją nazwę z futra, z którego była wykonana. Noszono ją w zimę oraz mogła sobie tylko i wyłącznie na to pozwolić bardzo bogata szlachta. Teraz omówię górną część swojego ubioru. Zacznę od jedwabki. Zawsze węzeł znajdował się pod brodą, natomiast reszta opadała swobodnie na klatkę piersiową. Następnie koszula, zawsze szyta z białego płótna, kołnierzyki zawsze były zakończone takimi oto kwadratami. Następnie była kamizelka, tak zwana brucleka. To, co mam na sobie, zawsze guziki były doszywane z prawej strony, natomiast otwory na nie wykrawane z lewej. Teraz omówimy dolną część mojego ubioru, czyli spodnie oraz buty. Na sobie mam aktualnie spodnie wełniane, czyli bizoki. Oczywiście istnieje droższa oraz skórzana alternatywa, czyli jelenioki oraz skórzoki. Były to spodnie skórzane. Oczywiście były one wpuszczane zawsze w buty za kostkę. Natomiast buty nie za kostkę, nogawki swobodnie opadały.